Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu testy. Dzisiaj na tapecie mata piłkarska, która ma wspomóc, jak zapewnia producent, młodego adepta futbolu w nauce, ewentualnie w doskonaleniu driblingu, w prowadzeniu piłki i różnego rodzaju trików. Jako że za oknem pomału zbliża się zima i tych sposobności do trenowania będzie coraz mniej, więc taka mata powinna się sprawdzić. Odcinek będzie jak zwykle podzielony na dwie części. Pierwsza to ogólne wrażenia, opakowanie i spostrzeżenia po tym, jak produkt przyszedł. Natomiast druga część to już poświęcona będzie testom, czyli po pewnym czasie użytkowania opowiem, czy ten produkt sprawdził się i czy jest wart swojej ceny, a nie jest ona mała. Zacznijmy od opakowania. Oczywiście ja już wcześniej pozwoliłem sobie otworzyć pudełko, stąd ta taśma. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie i sposób zapakowania, bardzo dobry. Jak widzimy, tutaj jest taki twarde pudełko, grube. Produkt był oczywiście w nienaruszonym stanie. W środku zabezpieczony przed przemieszczaniem, więc wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką. W środku znajduje się mata. Mata zwinięta w taki rulon. Pierwsze wrażenie bardzo fajne. Jako że jest to produkt świeży, zapewne trzeba będzie go chwilę rozprostować. Ogólne wrażenia. Wydaje się produkt bardzo masywny. Nie wiem, czy to będzie widać, ale dosyć gruby, tak na pierwszy rzut oka jakieś 3 mm. Od spodu jest gąbka, która teoretycznie powinna zabezpieczyć przed przemieszczaniem. No, zobaczymy, jak to będzie. Jak widać na filmach instruktażowych, adepci używają skarpet z jakimiś tam gumkami pod spodem. No i myślę, że to jest dobry pomysł, bo przy zwykłych skarpetach to się ślizga, więc kontuzja murowana. Dlatego warto zainwestować w tego typu produkt, jakim są takie właśnie skarpetki z gumkami pod spodem. Nie powinno się wtedy nic dziać. Jeżeli chodzi o farbę, wydaje się, że będzie ok, ale to tak jak mówię, potwierdzą testy już po pewnym czasie użytkowania. Mata służy do tego, żebyśmy się tutaj uczyli różnych zwodów, różnych driblingów, różnych metod oszukania przeciwnika i panowania nad piłką. Myślę, że może coś z tego być. I właśnie jesteśmy po miesiącu intensywnych ćwiczeń. Na duże uznanie zasługuje fakt, iż producent na swoim kanale YouTube dostarcza filmy instruktażowe, gdzie pokazuje właściwy trening. Jest to bardzo fajnie nagrane. Jest czas na pokaz, czas na trening, czas na odpoczynek. Lewa nóżka, prawa nóżka. Mam tylko nadzieję, że w miarę upływu czasu będą również filmy instruktażowe dla nieco bardziej wymagających zawodników. Jeżeli chodzi natomiast o samo zużycie maty, absolutnie nie mam jej nic do zarzucenia. Stan techniczny po prostu jest taki, jakbym ją wyjął aktualnie z pudełka. Żadnych odprysków, żadnych pęknięć. Używam oczywiście skarpetek z tymi gumowymi podkładkami. Ma to bardzo fajną zaletę, bo piłeczka przede wszystkim się nie ślizga, no i my również jesteśmy stabilni, jeżeli chodzi o trening. Co do samej maty, również się nie przemieszcza, więc cóż mogę powiedzieć? Polecam.